Partnerzy odcinka Greenway, F-Stone, Leader i Shared Wize. Kody rabatowe w opisie. Cześć, witam. Jak pewnie wiecie, bo wszystkie media o tym trąbiły, wczoraj Tesla wypuściła nową trójeczkę, projekt Highland. I co o tym myślę, bo zapewne będą się wszyscy pytać, co ja myślę o tej nowej Tesli. Więc myślę, że Tesla słucha recenzentów, słucha użytkowników i to jest duża przewaga tej firmy. Zresztą nie Tesla tylko tak robi, ale w Tesli to najbardziej widać. Co mi przeszkadzało w Teslach? W Teslach mi przeszkadzało to, że to były najlepsze elektryki, ale niekoniecznie najlepsze samochody. Nie podobało mi się na przykład troszkę za twarde zawieszenie. Nie podobało mi się troszkę może za słabe wyciszenie przy wyższych prędkościach. W końcu nie podobał mi się fotel, na którym siedziało się w trójce, bo gdy był upał, to miało się mokre, spocone plecy od tej sztucznej skóry, którą nazywam Skyem, a z przodu wiało zimnym. No i to było wszystko bardzo, bardzo niefajne. W sensie użytkowym, takim, no to było coś, co mnie zawsze tak do Tesli troszkę odstraszało. No nie licząc tego, że w Polsce mamy jeden, może za chwilę będą dwa serwisy, to też nie jest tak, jak powinno być, no ale firma się rozwija i myślę, że to się poprawi. Ale wracając do brzegu, co zmieniło się w nowej Tesli 3? Więc tak, nie zmieniły się baterie, nie zmieniły się silniki, ale to, co Tesla zawsze robi, to zawsze stara się wyciągnąć troszkę jeszcze z tego, co jest i tutaj poprawiono troszeczkę aerodynamikę, więc jak aerodynamika lepsza, to i lepsze zasięgi, ale najważniejsze, co się podziało, no to właśnie mamy inne fotele, bo mamy perforowane fotele, przy czym z przodu jeszcze wentylowane fotele. Z takich użytkowych rzeczy, coś co ostatnio widziałem w X-ie, czyli z tyłu ekranik do regulacji nawiewów, można tam z tyłu podobno też oglądać audio, ma być lepsze zawieszenie, ma być lepsze wyciszenie. Jak będzie, to oczywiście dowiecie się na kanale, jak ja się tym autem przejadę. Natomiast to, co mamy z jakichś tam zapowiedzi prasowych i z pierwszych testów, bo kilku youtuberów dostało takie samochody, co też jest chyba jakimś ewenementem, bo do tej pory to nikomu nie dawali. Dajcie znać w komentarzach, jeśli ktoś wie, o co to chodzi. No w każdym razie, dla mnie auto wygląda troszkę ładniej, jest tak ostrzej narysowane, nie jest już takie jajkowate, jak ja to nazywam. To mi się podoba. Fajnie, że poszło za tym polepszenie aerodynamiki. No myślę, że nic nie zepsuli, bo najgorzej jak wychodzi nowy model jest zepsuty, a najważniejsze nie zepsuli ceny. Bo kosztuje wersja Standard Range 205 000, wersja Long Range 240 000. Na razie brakuje wersji Performance. Czemu tak jest? Pożyjemy, zobaczymy. Tutaj jakieś strategie marketingowe Muska są bardzo skomplikowane, ale w sumie robi swoje. Chodzi mu o to, żeby sprzedawać jak najwięcej samochodów i myślę, że ku temu wszystkie jego działania dążą. Także na niektórych rynkach te auta podrożały, u nas nie podrożały. Ja myślę, że to będzie cały czas to samo, co się działo. Ja bym tu jakichś wzrostów cen nie przewidywał. Myślę, że to będzie w ten sposób, że jak do tej pory te ceny będą rosnąć, spadać, no bo wiadomo, jak ceny rosną, to wszyscy się szybko chcą zaopatrzyć. Jak ceny spadają do jakichś fajnych poziomów, no to wszyscy lecą na zakupy. Jak cena jest stabilna, no to każdy myśli, a dobra, to może kupię za pół roku. A tak, jak są wahania cen, to jest to jakiś taki, jakby to po polsku powiedzieć, po angielsku trigger, czyli taki impuls do zakupu. No i tak to w Tesli działa, więc jak ktoś potrzebuje fajnego elektryka, no to ma teraz do przemyślenia jeszcze jeden temat, ale ja osobiście bym nie kupił, zanim bym się nie przejechał, a przejechać się pewnie będzie można dopiero jak auta zaczną do nas spływać, a zaczną spływać do nas końcem roku. Z dotrzymywaniem terminów w Tesli też różnie bywało, więc czy faktycznie jak ktoś teraz zamówi Teslę nową, to będzie nią pod koniec roku jeździł? Nie wiem. Nie wiem, bo to zależy od pewnie zapotrzebowania na wielu rynkach, od tego jak w fabrykach uda się rozpędzić produkcję. To nie wszystko jest do przewidzenia. No zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ja tam się cieszę, że Tesla działa, że będzie w ząbkach supercharger wielostanowiskowy, bo każda taka stacja wielostanowiskowa przybliża nas do tego, żeby się tym autami jeździło normalnie. Coś, co dzisiaj już jest w Europie Zachodniej normalne, że tam tych stacji jest dużo, jest normalna konkurencja, każdy chce zarobić, no bo to jest biznes i stawia tych stacji i stawia. A u nas mamy, co mamy, wiemy, pojedyncze stacje siedzące przez pół roku, czekające na odbiory, na jakieś dokumenty, papiery, biurokracja niszczy ten kraj, ale to na marginesie. Cieszę się, że kolejny jakiś fajny elektryk będzie na rynku, bo myślę, że nowa Tesla będzie fajniejsza niż stara. Zresztą
ci, którzy jeżdżą na co dzień starą Teslą, a przejechali się nową, bo tacy już są, wczoraj wszystkie materiały wyoglądałem, mówią, że jest fajniejsza. Jak ja się przejadę, to dowiecie się tego ode mnie. Fajnie, że coś się dzieje, bo no, każdy postęp to jest wskazany. Dobrze, że Tesla nie tylko próbuje zarabiać pieniądze, ale próbuje też słuchać użytkowników. No i tym optymistycznym akcentem kończę na dzisiaj. Życzę wszystkim miłego weekendu. Oczywiście jutro będzie Zakopane Test, jak zawsze w niedzielę. I będzie nowa seria Zakopane Test Extra. Troszkę użytkowników planuje pozamieniać swoje elektryki na jakieś z większymi zasięgami i będzie sprzedawać te samochody, więc postanowiłem zrobić taką serię Zakopane Test Extra, gdzie będziemy pokazywać elektryki do sprzedania. Te odcinki będą w tygodniu publikowane, natomiast standardowe Zakopane Testy będą publikowane w niedzielę. Z ciekawostek będzie największy elektryk, jaki był do tej pory na Zakopane Teście, będzie e-Transit, auto, które może mieć DMC 3,5 tony lub nawet 4,2 tony. A czemu 4,2 tony? Bo elektryk na kategorię B może mieć 4,2 tony, jeśli jest autem zasilanym w sposób alternatywny, a elektryk na pewno jest. Dobra, dziękuję, do zobaczenia, cześć.